Dzień dobry Państwu ponownie. Chyba jakiś był problem techniczny związany z przesyłem sygnału internetowego. Kłaniam się nisko, raz jeszcze, Jacek Borowek, Nordistriget NT Live. Witam w kolejnym wejściu, witam w trakcie kolejnego wywiadu, który będę miał ogromną przyjemność i również taką frajdę ratowniczą poprowadzić z bardzo wyjątkową osobą, którą za sekundkę, drodzy Państwo, przedstawię. Pan profesor Gałązkowski odniósł się już do samej konferencji. Powiedział, dlaczego ona jest taka ważna w jego przekonaniu, w jego myśli przy współpracy polsko-ukraińskiej, ale tematem przewodnim konferencji są w ogóle wyzwania w ratownictwie medycznym w Polsce, Europie i na świecie. W związku z tym takie z pewnością pytanie za moment zadam naszej gościni, bo według prawidłowości powinno się tak powiedzieć. Dzień dobry pani doktor. Naszym państwa gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Popłaska. Pani dyrektor kieruje krakowskim pogotowiem i tak, pani, mam taki zaszczyt. Tak, i również kieruje pani Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego w Polsce. Tak, jestem tutaj w podwójnej roli. Przede wszystkim jako dyrektor krakowskiego pogotowia, najstarszego pogotowia w Polsce, także dlatego jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że od wielu lat mogę zarządzać tą jednostką, a tutaj jestem jeszcze faktycznie w drugiej roli, czyli prezesa Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nazwa długa, ale faktycznie chodziło nam przy zakładaniu tego Związku Pracodawców, żeby to były podmioty publiczne i w związku z powyższym nazwa taka długa. A spotykamy się dlatego, że faktycznie jest to 9. konferencja, jest to taki element naszej współpracy polsko-ukraińskiej, która się zapoczątkowała wiele lat temu. Nie wiem, czy pan dyrektor Gałązkowski mówił, ale około 14 czy 15 lat temu. No i to były kwestie najpierw szkoleń różnego rodzaju, kwestie pomocowe, ale nie przypuszczaliśmy, że będziemy również pomagali w tak ekstremalnych, jeśli mogę powiedzieć, warunkach jak pandemia, czy to, co dotyczy Ukrainy, wojna. Bo z punktu widzenia, drodzy Państwa, kumulacji, bym powiedział, takiego słowa użył, i zarówno pandemia COVID-19 i wojna za naszą wschodnią granicą, to rzeczywiście taka w niedobrym tego słowa znaczeniu szóstka w totka, do tych wyzwań właśnie. Kiedy dzisiaj słuchałem Pani wykładu związanego właśnie z tymi wyzwaniami w trakcie pandemii, pokazała Pani wiele informacji, przedstawione zostało przez Panią dyrektor, wiele zdjęć. I tak jak Pani sobie patrzy na mijający teraz rok, ten 23, który za moment sobie zniknie z kalendarza i za chwilkę 24, no to nawiązując do audycji, do nazwy konferencji, przepraszam, o wyzwaniach, to w Pani ocenie jakie to największe takie wyzwania tego roku były, czy są nadal i co będzie w tym 24 roku, jeśli chodzi o takie myślenie? Wydaje mi się, że generalnie dla całego systemu państwowego ratownictwa medycznego chyba największymi wyzwaniami będą właśnie takie zdarzenia, które mają bardzo dużą liczbę osób albo poszkodowanych, albo pacjentów generalnie. I wydaje mi się, że tak naprawdę rutynowo jesteśmy przygotowani do takiej pracy codziennej. Generalnie te zespoły, te 1600, chyba 11 w tej chwili zespołów w Polsce, wyjeżdża gigantyczną liczbę, prawda, wyjazdów, bo jak podał GUS za ubiegły rok, nie wiem, 3 300 000 czy 3 200 000, ale około, tak, no to jest gigantyczna przecież liczba, ale w większości są to przypadki do pojedynczych pacjentów, no powiedzmy wypadki głównie komunikacyjne, czy jakieś inne zdarzenia losowe, gdzie jest kilka czy kilkadziesiąt osób. A mi się wydaje, tak jak powiedział za mną kolejny... Pan Patryk Grzońca, pan doktor habilitowany Patryk Grzońca. Właśnie mówił o tym, że myśmy powinni wyciągnąć wnioski właśnie z tego, co się stało u nas podczas pandemii i również z tego, co się dzieje na Ukrainie, żebyśmy się przygotowali jako ratownictwo medyczne, oczywiście we współpracy z innymi służbami, bo w tym zakresie nigdy nie będziemy samowystarczalni jako system państwowego ratownictwa medycznego w tej części medycznej, do tego, abyśmy bez takich problemów, jakie mieliśmy na początku pandemii, prawda, kiedy szukaliśmy informacji dotyczących wszystkiego, prawda, kwarantanny, objawów, leków, dezynfekcji, materiałów, prawda, i tak dalej, to żebyśmy mieli jakieś procedury wypracowane i przećwiczone, żebyśmy umieli się zachować w tych wszystkich przypadkach. Myślę, że takiego wyobrażenia, ale też takich działań i sprawdzonych w formie ćwiczeń różnego rodzaju, bo na to się nie da przygotować, prawda? Zawsze nas jakieś niespodzianki mogą spotkać. Powinniśmy tutaj największy nacisk położyć. Natomiast powinniśmy odczarować Państwowe Ratownictwo Medyczne od tego, co tak między sobą nazywamy, że jesteśmy poradnią na kółkach.
No to wymaga wielu działań, oczywiście. Tak, nie tylko zmian systemowych, ale też zmiany świadomości w polskim społeczeństwie, żeby nasze społeczeństwo wiedziało, do czego jest przygotowany gabinet lekarza rodzinnego, do czego służy nam, drodzy Państwo, w strukturze PRM-u szpitalny oddział opieka ratunkowa. Czy właśnie jak Pani doktor mówi, opieka taka ambulatoryjna. No bo ja mam czasami wrażenie, Pani doktor, że chyba pomimo, że jesteśmy dosyć dobrze wyedukowanym społeczeństwem, to brakuje nam czasami takiej elementarnej wiedzy i widząc to, co się dzieje w szpitalnych oddziałach ratunkowych i również innych miejscach, o których Pani powiedziała, że chyba niekoniecznie mamy tę to znaczy, mi się wydaje, opanowaną. że tu jest też taki problem, że ta edukacja jest nierówna, jeśli chodzi o społeczeństwo, ponieważ my mamy w swojej strukturze Szkołę Ratownictwa Medycznego i bardzo dużo szkoleń robimy i z budżetu obywatelskiego i też przyjmujemy naprawdę wszystkich, przedszkolaków, dzieci ze szkoły, zakłady pracy. Kto chce, zawsze u nas są drzwi otwarte do szkoleń i wydaje mi się, że młodzi ludzie są lepiej przygotowani i nie boją się udzielać czy pierwszej pomocy, czy wezwać, prawda, zespół ratownictwa medycznego, odpowiadają na pytania, więc wydaje mi się, że tu jeszcze jest bardzo duża taka przestrzeń do edukacji społecznej i w tej przestrzeni edukacyjnej jest właśnie to, co pan redaktor przed chwileczką mówił, że żeby nauczyć społeczeństwo, kiedy i w jakich przypadkach wzywać zespół ratownictwa medycznego. Ale musi być jakaś przeciwwaga do tego, bo jeżeli ktoś będzie miał jakąś przysłowiową checklistę, to musi też mieć jakiś inny numer, gdzie może zadzwonić i się poradzić. Tak. To nie może być dyspozytor albo operator numeru alarmowego. Drodzy Państwo, 4. sezon naszej działalności to blisko już 90 odcinków audycji na żywo, takich pełnowymiarowych. Najdłuższa była z panem profesorem Klauduszem Nadolnym, trwała 3 godziny i 52 minuty. No to rekord. Ewidentny rekordzista. Już teraz Panią bardzo serdecznie zapraszam do udziału w przyszłości takiej audycji. Zapewniam, że tak długo Pani męczyć nie będę. Aczkolwiek to była taka umowa z Panem Profesorem, bo żeśmy rozmawiali, zadawaliśmy pytania na bazie wszystkich komentarzy i pytań, jakie przez te ileś dziesiąt odcinków się pojawiały w trakcie rozmów o medycynie przedszpitalnej. Jakby nie byłem autorem tych pytań. Autorem tych pytań byliście Państwo. I mam do Pani takie 2, które ja bym chciał na pewno Pani zadać w trakcie może naszej audycji w przyszłości, ale skoro jest dzisiaj Pani z nami, to ja chyba tę dziennikarską ciekawość wykorzystam. Jak Pani tak myśli o 24 roku, przed chwilą troszeczkę Pan Profesor na ten temat opowiadał i o tej myśli, że studia 2. stopnia, studia magisterskie, coś co jest dużą rzeczą, ten master degree, jak Pani się na to zapatruje, jakie Pani ma myśli o tym i jeżeli są one dobre, jeżeli jest Pani przyjazna projektowi, to co Pani by rekomendowała w programie kształcenia takiego kierunku? Wydaje mi się, że kierunku? Jest to nieunikniony kierunek. Od wielu lat mówiliśmy o tym, że ratownicy medyczni powinni mieć studia 2. stopnia, tak jak pielęgniarki. Za tym musi pójść na pewno zróżnicowanie wykonywanych obowiązków. Tak, zakres obowiązków. Tak, zakres obowiązków. Tylko wydaje mi się, że tu się pojawia jeden medycznego z członkami zespołu, którzy mają różne uprawnienia. Bo tak naprawdę to chyba powinniśmy sobie odpowiedzieć najpierw, jaki model docelowy chcemy mieć działania systemu państwowego ratownictwa medycznego, oczywiście abstrahując od studiów 2. stopnia. Tak. Natomiast jeżeli będziemy mieli w zespole, w jednym, kogoś, kto wykonuje USG, bo ma takie prawo, do intubacji ze środkami zwietrzającymi, określonymi oczywiście tam w załączniku, a 20 czy 30 kilometrów będzie ktoś, kto takich uprawnień jeszcze nie ma, no bo to jest też proces ciągły, kształcenie, prawda? Tak. Nie da się wykształcić wielotysięcznej grupy ratowników medycznych na studiach 2. stopnia po to, żeby było w jakiś sposób taki uniwersalny możliwość korzystania z ich wiedzy i umiejętności. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie większy problem po stronie dysponujących zespołami ratownictwa medycznego. Oni też przypuszczalnie nawet nie będą wiedzieć, z jakim wykształceniem ratownik medyczny, tak jak nie wiedzą, czy pielęgniarka systemu jest po kursach kwalifikacyjnych, czy po specjalizacji.
Nie wiedzą też, jaką specjalizację ma lekarz, więc dla dyspozytorów na pewno będzie to jednakowy sposób traktowania. Natomiast dla pacjentów no to będzie oczywiście kwestia wiedzy i umiejętności dodanych. Tak myślę sobie, panie dyrektor, że takim chyba kolejnym wyzwaniem w tym konkretnym przypadku będzie utrzymywać na bardzo wysokim poziomie umiejętności nabyte w trakcie programu szkolenia drugiego stopnia czy specjalizacyjnego, jak będziemy to nazywać, po to, żebyśmy nie wypadli z tych umiejętności, które gdzieś tam nabędziemy, bo to jest już jakby kolejna rzecz i też trochę powód do myślenia dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Tak, prawda? oczywiście, ale to jest też taki element nawet dnia dzisiejszego, Tak. prawda? Dlatego, że nawet w tych medycznych czynnościach ratunkowych, które są w tej chwili dostępne, ale też w wykazie leków, które mogą być stosowane, no też część tych umiejętności, jak nie wiem, odbarczanie odmy prężnej czy wkłucia doszpikowe, no robimy bardzo rzadko, prawda? Oczywiście. Część leków możemy nie podać nawet przez kilka czy kilkanaście lat, co nie znaczy, że nie powinniśmy znać ich farmakologii Tak. i jakie mogą być skutki uboczne i kiedy je zastosować. Dlatego wydaje mi się, że to jest kwestia jakości udzielania też tu i teraz, prawda? I stąd też ta ustawa o jakości, początkowo zapewne jak pan redaktor wie, miała nie dotyczyć ratownictwa medycznego, w efekcie dotyczy ratownictwa, tak jakby to nie była część ochrony Jasne. zdrowia. My mamy dział monitorowania jakości, skupiamy się na, jakby staramy się, prawda, jakkolwiek nie powiem, żeby przez wszystkich pracowników to monitorowanie jakości było dobrze odbierane. Może tak to ładnie określę. Tak. Nie lubimy być kontrolowani. I nie lubimy też, żeby nam wytykać, prawda, jakieś, nie wiem, uchybienia, nawet drobne, ale ja staram się wytłumaczyć, że to nie chodzi o to, żebyśmy komuś pokazali, prawda, że źle zrobił i go ukarali, tylko chodzi o to, że w tym nieprawidłowym działaniu jest wielkie niebezpieczeństwo dla pacjenta. Ja już nie mówię o samym pracowniku i odpowiedzialności, prawda, różnego rodzaju, a za chwileczkę również zgodnie z ustawą zawodowej. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy też zmienić sposób myślenia co do jakości naszych działań i korzystać właśnie z dobrodziejstwa wszelkiego rodzaju szkoleń i nie oburzać się, prawda, że kierownik czy kierowniczka, czy nie wiem, dyrekcja coś robi w tym zakresie. Bo my z tego powodu nie ukaraliśmy nikogo i nie karamy. Natomiast ja obliguję kierowników, żeby rozmawiali, żeby pokazywali, co w karcie na przykład medycznych czynności ratunkowych było źle, dlaczego było źle, no żeby poprawiać, prawda? Nie chcielibyśmy, żeby do nas samych, czy do, nie wiem, naszych najbliższych przyjechał ktoś, kto nie zna działania jakiegoś leku. Albo nie umie zastosować wytycznych towarzystw. Tak. Jednym z naszych odcinków, drodzy Państwo, ja nigdy nie wiem, jak się tam pokazuje link u góry czy link na dole, w bibliotekach jest to nagranie, był odcinek o feedbacku w medycynie przedszpitalnej. Tam między innymi Alex Hepner i Michał Soboń, nasi koledzy po fachu, opowiadali, jak bardzo ważna jest ta informacja zwrotna, ten konstruktywna krytyka wynikająca z tego, żebyśmy więcej tych samych błędów nie popełniali. To drugie pytanie, jakie chciałbym Pani zadać w przyszłości, ale jak już wspomniałem, jest Pani dzisiaj z nami, w kontekście i 2024 roku, ale też bardzo często zadajemy to pytanie, jak według Pani, jako i lekarza, i dyrektora, i szefowej zespołu pracodawców ratownictwa medycznego, powinno wyglądać ratownictwo medyczne za rok i za lat 20? Z punktu widzenia może wyzwań. Przede wszystkim powinno być stabilne, dlatego że my w ostatnich latach nieustająco przeżywamy właśnie różnego rodzaju działania, które ja uważam, że wpływają destabilizująco. Ja już nie wspomnę o wielkim ruchu odebrania dyspozytorni. Ja byłam przeciwnikiem i jestem przeciwnikiem odebrania dyspozytorni i wyłączenia jej jakby ze struktury ratownictwa medycznego, a przeniesienie do urzędów. Ale wystarczy spojrzeć choćby na początek tego roku, kiedy przenieśliśmy się finansowo z budżetu państwa do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. I znowu zafundowano nam dualizm, prawda, bo organizatorem jest wojewoda, ma nas kontrolować, nadzorować, zbudować dobrze działający plan wojewódzki, ale nie ma na to środków. Tak. Bo płatnikiem stał się Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc ja bym dla
własnej jednostki, ale też jakby dla wszystkich jednostek życzyła takiej stabilizacji organizacyjnej, żebyśmy wiedzieli, do czego naprawdę chcemy dążyć, że może wytyczmy sobie wreszcie jakąś drogę, bo tak to troszeczkę jesteśmy jakby, jak to mówię, od ściany do ściany. Mamy problem kadrowy głównie w jednej grupie, prawda, lekarzy. Więc postanówmy, co chcemy zrobić z karetkami specjalistycznymi. Czy mają tam być lekarze, czy nie ma tam być lekarzy? Jeżeli mają być, to zastanówmy się, na co nas stać w chwili obecnej i nie karajmy nas dysponentów za to. Tu jest ukłon, bo dzisiaj przeczytałam, że jednak jest projekt kolejny niekarania nas do czerwca przyszłego roku. Ja zresztą występowałam pisemnie do pani minister w tej sprawie. Tak jak mówię, stabilizacja. Tak. To takie był klucz, słowo klucz. Wynika z tego bardzo wiele. Drodzy Państwo, miałem przed chwilą na myśli jedną rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, ale chyba zapomniałem. Aha, odnieść się do komentarzy. Są z nami widzowie i słuchacze. Pan Wiktor napisał, że jest pod wrażeniem Pani świadomości wynikającej właśnie z tych rzeczy, które padły na antenie przed chwilą, i też Pani Agnieszka tutaj napisała, że zmiana sposobu myślenia to są słowa, to jest kluczowe, jakby, żebyśmy też inaczej patrzyli na wiele rzeczy. Zatem też za to bardzo Pani dziękuję i też mam taką prośbę do Pani w imieniu osób wszystkich, które w tym momencie tworzą podwaliny dla samorządu ratowników medycznych, do takiej bardzo ważnej instytucji, która powstaje. Bardzo ważnej, bo sama jestem lekarzem i należy od samego początku działam w izbach lekarskich. Mam taką prośbę, żeby właśnie Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego w Polsce, żebyście bardzo dobrze ze sobą współpracowali, żebyście tworzyli to jedno ciało, o którym dzisiaj mówił Pan profesor Gałązkowski, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli wspólni. I to taka moja... W przyszłym tygodniu mamy warsztaty i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pan dyrektor Komza, będzie przedstawiał nam działania komitetu, ale też również założenia i tak przybliży nam ustawę o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie. Mateusz był naszym gościem. Wyłożyliśmy, wydaje mi się, ten temat dosyć mocno na tak zwaną ławę. Proszę Mateusza ode mnie pozdrowić. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że się znowu gdzieś, drodzy Państwo, spotkamy. To tak a propos, jeżeli jeszcze mogę w ogóle powiedzieć, to tak sobie mówimy o jakości, prawda, ale też musimy powiedzieć o jakości legislacji. I tu jest, jak Pan wywołał pana przewodniczącego Komzę, to dla nas, jako dla pracodawców, naprawdę jest ogromnym obciążeniem to, co się w tej chwili stało. My nie mamy dokumentu od ratowników. Ja rozumiem, że stanowisko ministerstwa w tej sprawie jest takie, że ma to potwierdzić Krajowa Rada Ratowników. Ja też czytam tą ustawę i wiem tylko, że jej nie ma i jej nie będzie. I o ile możemy podejść dwutorowo do ratowników, którzy w ubiegłym roku skończyli doskonalenie zawodowe, bo albo go nie zrobili i to jest ich wina, no bo czasokres jest długi i trzeba było zrobić, albo też nie złożyli dokumentów w określonym czasie. Tak. Ale my z kolei jako pracodawcy jesteśmy z tego tytułu kontrolowani, bo tak, ja już nie mówię, że Narodowy Fundusz, przychodząc na kontrolę, sobie życzy, towarzystwa ubezpieczeniowe, no nie wiem, organy śledcze. No komuś by się wydawało, że to jest taka bzdura. To nie jest żadna bzdura, to jest dokument, który potwierdza, że ratownik medyczny skończył doskonalenie zawodowe i dokument, który jest wymagany. I zostaliśmy w takiej próżni legislacyjnej, że nie ma kto potwierdzić. Ten rocznik będzie jeszcze gorszy, bo już w ogóle nie ma nikogo, bo do 22 czerwca były jeszcze urzędy wojewódzkie. Wydaje mi się, że to jest taka jedna z listy spraw, bo żeby była jasność, wyzwań, ale też listy spraw, którą sobie przygotowujemy z koleżankami i kolegami dla nowej pani albo pana ministra, bo nie wiemy. Nawet wczoraj mieliśmy wideokonferencję i prosiłam koleżanki i kolegów, żeby do 15 grudnia przysłali najpilniejsze potrzeby i wymieniłam już, jakie ja sobie spisałam na tej liście. Dobrze mieć taką checklistę, żeby ustabilizować ten nasz system, bo jest on jeden z najlepszych mimo wszystko, jeśli chodzi o prehospital. Sam osobiście pracuję w prehospitalu, od 10 lat już niestety nie w polskim systemie i właśnie nawiązując do tego, tam nie mamy zespołów lekarskich typowych, tam mamy zespół rendezvous. Tak więc jakby też przemycając taką informację zostawiam do przemyślenia, szczególnie w dużych miejscach, takich jak Śląsk, jak Małopolska, Kraków, w dużych miastach,
Na przykładzie Oslo mogę powiedzieć, sprawdza się to świetnie i zarówno lekarz dojeżdżający czy dolatujący i zespoły paramedyków bardzo dobrze przygotowanych na poziomie advanced, gdzie są tak zwanymi zespołami szybkiego reagowania, czyli takim angielskim, bym powiedział, paramedic single unit. To też się sprawdza i to jest, i to działa, tak więc podpowiadam trochę do tej checklisty, może się coś tam uda przemycić To znaczy, na przyszłość. mamy takie, bym powiedziała, no, super pilne sprawy, które byśmy chcieli też przedstawić. Jedna, ta o niekaraniu, oddala się, ale też mamy no, plany wojewódzkie nieuregulowane pomimo ustawy. Tak. Jedna karetka S na 10P, dlatego że nie wiem, nie pamiętam, zawsze mi się myli albo 6, albo 7 województw musi się kontraktować. Między innymi moje województwo, kończy nam się umowa 31 grudnia, no dostaliśmy wszyscy aneksy, no ale żeby nawet w przyszłym roku przystąpić do konkursu, no to musimy mieć zmienione plany, bo nic nam to nie daje, prawda? No, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa podaje średnio 50-60% zespołów S nie ma lekarzy. No, drodzy Państwo, kilka wątków się pojawiło, ewidentnie. Nawet sporo, ewidentnie będziemy mieli o czym rozmawiać z panią dyrektor, z panią doktor. Myślę, że gdzieś już w styczniu się da panią zaprosić do Entelive wieczorową porą przy kubku zimowej herbaty, żebyśmy sobie te tematy poruszyli, bo z tego co wiem, a wiele osób doskonale panią zna, jeśli chodzi o pani działalność, nie tylko z samej w Małopolsce, ale w kraju, więc z pewnością będzie pani miała wiele pytań zadanych przez widzów. Czuję się trochę jak dinozaur ratownictwa medycznego. Wie pani co, no, ale jaki fajny ten dinozaur. O, dziękuję panu. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za rozmowę. To była wielka przyjemność, wielka frajda. Kłaniam się nisko naszemu zespołowi realizującym dzisiejsze audycje. Luka Artist Studio, Łukasz Wierzba, pani sekretarz redakcji Entelive, pani Jagoda Nowak, pani doktor nauk medycznych Małgorzata Popłaska, Krakowskie Pogotowie i szefowa Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego. Kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję. Było nam ogromnie miło. Mi również. I do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie. Jeżeli jeszcze dzisiaj, to super, a jak nie, drodzy Państwo, koniecznie śledźcie nasze profile. Jutro też będziemy. Pozdrawiamy. Do widzenia.